Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj chciałabym przywitać się z Wami nowościami od Alchemy of Arts i ja bardzo z tego miejsca dziękuję Karolinie za przysłanie wszystkich nowości, zaraz sobie je przejrzymy, pooglądamy co tutaj fajnego jest. Są 3 kolekcje, jestem troszkę uszkodzona, są 3 kolekcje, no będziemy patrzeć. Kochani, witam się z Wami. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj towarzyszycie mi na kanale. No i już tradycyjnie wszystkim wspierającym z całego serduszka bardzo dziękuję, że jesteście. No i zapraszam też, jeżeli ktoś ma ochotę, do linku afiliacyjnego pod filmem do księgarni taniaksiążka.pl. Jeszcze czas przedświąteczny, czas prezentów. Może ktoś skorzysta. Będzie mi też bardzo miło. Zaczynamy od kolekcji I Believe. Ona była na samej górze, bo ja sobie to wypakowywałam z folijek i już nie przekładałam. Zaczynamy od tej kolekcji. Widzę, nie oglądałam ich jeszcze w ogóle, widzę tutaj komunijne klimaty, więc myślę, że to jest bardzo fajne już, że teraz, mimo że wydaje nam się zima, okres jeszcze taki świąteczny, ale my też o pracach myślimy do przodu, więc fajnie bardzo, że możemy już sobie taką kolekcję tutaj pooglądać. Tu kolekcja, słuchajcie, składa się z dużego bloku, średniego i małego. Zaraz sobie przeanalizujemy. Ja oczywiście zawsze oglądam cały duży, ponieważ te kolejne, te mniejsze są w tych samych wzorach, są tylko troszeczkę pomniejszone te wzory, że tak powiem, skompresowane do mniejszego formatu. No, a na dużym wszystko dobrze widać, więc myślę, że zaczniemy od oglądania, a potem obejrzymy sobie tylko te odwrotne strony. Ja sobie tylko zerknę, czy mnie tu będzie dobrze widać. Dobra, jest tutaj wszystko fajnie widać. Zaczynamy więc i oglądamy kolekcję dużą. W skład tego zestawu wchodzi 6 dwustronnych papierów. One są w gramaturze 250, 30,5 na 30,5, więc no super, tak jak lubimy. Na odwrocie tych zakładek są dodatkowe, takie bonusowe elementy i to są 3 karty. Można z tego, wiecie, wkomponować sobie w kartkę taką połowę 14,5 na 10,5 i tak wkomponować, ale tutaj oczywiście jak najbardziej dla osób, które albumują, można wykorzystać do albumów. I zaczynamy ten nasz pierwszy arkusik. Ta kolorystyka jest taka beżowa, w beżowościach bardziej. Nie mamy tu żadnych przełamań białych, nic takiego. Póki co, póki widzę, ja sobie zerknę trochę tutaj. Nie. Bardziej przebija tutaj zieleń, troszkę brązu, więc pięknie to jest tak pomieszane, taka nawet powiem Wam kolekcja nie vintage'owa, ale wiecie, że z takim pazurkiem troszkę, bo nie jest taka śnieżno-biała, jak to zawsze jakoś nam się tak kojarzy z uroczystościami komunijnymi i to też mi się bardzo podoba, że jest to takie troszeczkę inne. Piękne kompozycje, słuchajcie, mamy kościółek, tutaj jest krzyż ładnie ozdobiony, mamy świecę i taka kopertka z krzyżykiem, no i mamy te takie przebicia kwiatowe, tutaj bardzo ładnie to wygląda, a na odwrocie bazowy arkusz, piękny bazowy arkusz od beżowości, tu trochę zieleni, więc bardzo ładnie to się ze sobą przeplata, w albumach, oczywiście w kartkach do układania kompozycji, ja bardzo lubię takie bazowe strony, jak jest bardzo dużo elementów do wycinania, jak producent zapewnia nam to, pięknie się to układa właśnie na takich basicach albo właśnie na takich, gdzieś tam półkwiatów, bardzo ładna też, tu już mamy kolejną stronę z torcikiem, tu z gołąbkiem, z gołąbeczkiem, to można nawet do bierzmowania, słuchajcie, wykorzystać takie arkusze. Piękna beżowość, taka trochę, wiecie, przecierana, z przebarwieniami, jeżeli mogę tak to nazwać. Tu część taka kwiatowa, a tu taka bardziej basicowa. I z tej strony mamy, słuchajcie, arkusz w bardziej odcieniach zieleni. No i tutaj są, jak to się nazywa? Słuchajcie, czy ja kiedyś zapamiętam tę nazwę? Chyba nie. Kwiatowe takie wzory przebijają nam się tu od spodu. Arkusz numer 3. Oj, piękne paseczki, słuchajcie, i piękne paski, które wiodą w górę i tu kompozycje ładnie z kielichem, z kwiatami. To jest chyba mszał. No, słuchajcie, taki klasik, jak to się mówi, ładnie takie te symbole komunijne się tutaj przeplatają. Też ten odcień taki beżowy, ale on jest troszkę jakby przełamany taką zielenią. Tu jedyny chyba biały element, no to właśnie jest taki ten wzór tu nadrukowany,
które nam to taką koroneczkę jakoś dzisiaj nie umiem słów znajdywać, słuchajcie, taka jestem wybita z tropu po tym scrapmasie, jakoś nie wiem, ciągle o świętach, a tutaj, no i tutaj mamy na beżowej bazie. Tutaj znowu troszeczkę bardziej w zieleni ta baza jest, mamy narożniki takie, no dzisiaj będzie problem ze słowami, piękne wzory, kompozycja kwiatowa w narożniku, fajnie, skromnie, prosto. Słuchajcie, to jest też taka przewaga właśnie tych arkuszy. Ja bardzo lubię, kiedy nie jest tak mocno wszystko przeładowane kompozycjami, bo wtedy mamy taką większą swobodę działania. Przy albumach oczywiście, że potrzebujemy troszkę tych kompozycji, żeby ten album uatrakcyjnić, jejku, ale piękna, stonowana jest ta kolekcja i tu taki bardziej zielony kolor z fajnymi takimi kwiatowymi przebitkami, ładnie to wygląda, ale to nie jest taka ostra zieleń, bardzo delikatna, taka stonowana, subtelna, myślę, że do takich projektów komunijnych jak najbardziej. Piękny arkusz, słuchajcie, to wygląda, w związku z tym, że to jest takie przecieniowane po bokach, to jest beżowe, to ten środek, który jakby od środka nam ten wzór się rozjaśnia, on wygląda jakby był wyembosowany, bardzo ładnie to wygląda. Piękny arkusz, lubię takie bardzo mocno. No i mamy tutaj deseczki dla osób, które lubią większe kontrasty, lubią coś mieć do podbicia, bardziej kontrastującego, właśnie takie fajne dechy. One są w beżu takim ciemniejszym nieco i trochę zieleni się tam nam przebija. I arkusz, który ja zawsze nazywam layoutowymi, ponieważ kompozycja jest na całej stronie, ładnie można zdjęcie wkomponować, ale też przy takich albumowych stronach jak najbardziej można sobie z tym poradzić, czy chociażby nawet jeżeli nie chcecie i robicie kartkę, to spokojnie karteczkę do środka, wiecie, jak się rozetnie, wzór się ładnie kontynuuje, pięknie można, czy w tę stronę ładnie wzór skontynuować i na rozkładaniu w środku wygląda to ślicznie. No i ostatnia strona w takie wzory takie dekoracyjne. Ja dzisiaj będę tak próbowała nadrobić brak moich słów ogólnikami, ale tu jest kolor beż pomieszany z zielenią. Powiem Wam, że bardzo ciekawie to wygląda, ponieważ nie jest to taki, wiecie, jednolity, jakby to powiedzieć, kolor, że mamy kolekcję w beżu. Ona jest ładnie pomieszana z tymi właśnie zielonościami. To jest kolekcja I Believe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, 6, dobrze. Nie zauważyłam tego. Mówię, że 6 dwustronnych. No i w tej kolekcji 20×20 ona jest w gramaturze, słuchajcie, 190 gram. No to trzeba też zwrócić uwagę, że ta właśnie ten średni broczek nie ma 250, ma 170 gram. I wszystkie te karty, jak rypne, nam się tutaj powtarza wzorniczo, natomiast na odwrocie mamy przepiękne rameczki. Słuchajcie, one są naprawdę prześliczne. Jak sobie wytniecie, można zdjęcie dziecka wkomponować. Troszkę mnie to przeraża ta korona, ale to zawsze można, słuchajcie, coś tam wymyślić. Można ten IHS tutaj dać, czy gdzieś wkomponować w dół. Bardzo, bardzo fajnie, że jest zagospodarowana ta druga strona. Mamy tutaj średni, a w tym malutkim, widzicie, ja już się przygotowałam dzisiaj, bo sobie to pootwierałam, bo zawsze mnie ciekawią tutaj te, czekajcie, bo nie umiem tego wyjąć, może prawą ręką będzie lepiej, ależ się tutaj zakotwiczą, dobra, musimy go tak, no i mniejsza kolekcja, ta najmniejsza kolekcja, słuchajcie, 15×15, ona jest znowu w gramaturze 250 gram, a na odwrocie mamy postacie, jest dziewczynka, chłopiec, kielich, taka dziewczynka klęcząca. Bo tu trzeba zwrócić uwagę, właśnie pamiętać, że każdy bloczek ma na odwrocie raczej zawsze inne te elementy dodatkowe, bonusowe. I teraz mamy dodatki do tej kolekcji. Czekajcie, bo ja coś tutaj wyjęłam i nie włożyłam. Aha, to jest z tego, dobra, przepraszam. Paseczki na koniec. To są elementy dodatkowe do wycinania. Mamy 6 takich arkuszy do samodzielnego wycięcia i jedziemy, słuchajcie, te arkusiki są dwustronne, czyli z jednej strony macie je na tle jakimś, a z tej strony są jakby pojedyncze elementy. Mamy krzyże, mamy kielichy, świece, mamy tutaj, słuchajcie, mszały, książeczki do nabożeństwa, są nawet torciki, są różańce, więc wszystkie takie atrybuty, które nam się z komunią kojarzą i zawsze fajnie w kompozycjach wyglądają. Arkusz kolejny to jest arkusz, gdzie są krzyże, kielichy, nawet są tu takie babeczki z krzyżykami, nie mogę. I mamy krzyż z kompozycjami, mamy tutaj różańce, no czyli wszystkie takie bardzo, bardzo podobne są te
elementy. No i po drugiej stronie mamy to jakby tak, jak mówię, dwustronnie, natomiast arkusze z postaciami, wy wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem, nie używam, raczej unikam, choć ostatnio tam chyba z poniedziałku, czekajcie, z poniedziałku to była inspiracja na kanale, gdzieś tam postać użyłam, ale to się rzadko bardzo zdarza, no ale wiem, że są osoby, które lubią i wykorzystują, więc mamy cały arkusz takich komunijnych dziewczynek, z kolei mamy cały arkusz komunijnych chłopców w różnych garniaczkach. Mamy nawet tutaj, gdzie ksiądz błogosławi. I one wszystkie oczywiście są dwustronne. No i dalej mamy elementy, słuchajcie, do wycinania. To są takie, jest takie okno witrażowe, są kokardy, a jakie ładne, słuchajcie, takie ciasteczka i one są w takim szklanej miseczce. Mamy prezenciki, mamy koszyczki. Bardzo fajnie zrobione, że są też takie dodatki, można by rzec trochę imprezowe. Różaniec, świeczusia, a to nie wiem, kawałek jakby taki obrus, czy można ładnie w kompozycję oczywiście sobie wykorzystać. Następny, ostatni arkusz to jest kościółek, świece, chlebek pokrojony, też fajny symbol, bo dzieciaki zawsze ten chlebek niosą, winogrona, bardzo ładne, bardzo fajne, słuchajcie, takie mocno komunijne symbole, więc myślę, że bez problemu i fantastycznie jest mieć taką możliwość, wiecie, wykorzystania. I to są jeszcze paseczki. Ja w zasadzie za paskami nie przepadam, bo nigdy nie wiem, co z nimi zrobić, ale nie z takimi. Paski, które są, wiecie, pociętą kolekcją na kawałki i tylko jest jednolity jakiś tam kolor, część jakiegoś bloku, niekoniecznie, bo mam tego mnóstwo, nie wiem, co z tym robić. Dla mnie to jest naprawdę bardzo problematyczne, ale już takie paseczki, w których mamy elementy do wycięcia, to są fantastyczne, słuchajcie, dodatki do naszych prac. Tu akurat mamy, bo już tu wyczaiłam, że to jest I Believe, czyli ta kolekcja, bo miałam zawsze problem, wiecie, czy to z tej, mogłam wpaść na to, żeby sobie odczytać kod. I mamy pięknie chłopców tutaj w stroju komunijnym, a tu są inni, po drugiej stronie już tacy starsi chłopcy. Tutaj jest arkusik, paseczek, gdzie mamy takie taguśki, które można sobie w albumach wykorzystać lub w kartkach. Zaokrąglamy sobie rogi i ładnie wykorzystujemy jako tagusie, nacinamy na środku i zawsze można fajnie wykorzystać. Tu mamy paseczek, na którym są śliczne kokardki, nawet się tutaj zmieścił, słuchajcie, kielich z zerknę, bo ja tak patrzę, czy ja nie uciekam, bo przesunęłam dzisiaj stolik, może być tak, że uciekam z kadru. Pogoda paskudna, słuchajcie, ja tej jesienio-zimy nie lubię bardzo, bo ciężko się nagrywa, ale myślę, że jakoś tam damy radę. No i mamy kokardki w kolorze takim złoto-kremowym i zieloniutkim, a po drugiej stronie, słuchajcie, śliczne prezenciki i fajne, że te prezenty mają właśnie też takie symbole komunijne w sobie gdzieś tutaj umieszczone. Kolejny arkusik to są gołębice, mamy nawet chrzcielnica jest, słuchajcie, więc super, dzwonek i to są takie, słuchajcie, wygląda trochę jak moneta, ale może to miała być hostia, nie wiem. Mamy kościółek, księgę, mamy kielichy, więc takie, wiecie, nie ma o czym gadać, prawda? Fajne symbole komunijne i tym podobne, które można sobie wkomponować. Mamy okiennicę, mamy krzyż, ten jest przepiękny i babeczka, słuchajcie, First Holy Communion i mamy takie gadżety tutaj fajne w tym. No i tu bardziej takie kościołowe symbole, kielichy, księgi, lilie. Super. I tu dziewczyneczki, jakie piękne, rude dziewuszki, śliczne. A tutaj takie blondynki i brunetki. Dobra. Tak wygląda kolekcja I Believe. I kolejna kolekcja, słuchajcie, Gentles, czyli łagodnie, tak? Dobrze tłumaczę? Łagodnie. To jest kolekcja, która na początku właśnie myślałam, że to do niej jest ten, wiecie, ten taki design komunijny, a tu się okazuje, że nie, że jest to jeszcze jedna osobna kolekcja i ona już tutaj, jak patrzymy na nią, jest taka bardziej zieleniutka, ale tak czy siak ma tu przeplatanie jakichś takich trochę kremowych, troszeczkę takich, wiecie, przełamań, bo fajnie jest, jak te kolekcje mają właśnie taką kolorystykę troszeczkę pomieszaną, możemy dopasować do różnych okoliczności i myślę, że bez problemu też tę kolekcję Gentles i tą I Believe połączymy ze sobą i można będzie naprawdę bardzo fajne stworzyć pracę.
Może się tu pokusimy. Ja się zastanawiam już nad projektami do inspiracyjnego boksu wiosennego, do skrap wiosny, więc zobaczymy, czy coś tutaj wykorzystamy. Może coś komunijnego, a może coś bardziej uniwersalnego. Jeszcze będę nad tym myśleć, ale naprawdę te papiery są super. No i tutaj, słuchajcie, mamy podobną sytuację jak w tym poprzednim zestawie, czyli mamy duży zestaw, średni i mały. Duży 250 gram, 30,5 na 30,5. Mamy 6 dwustronnych arkuszy. Na odwrocie już tutaj zawsze troszeczkę mamy taką podpowiedź, czego będzie dotyczyć. No mniej więcej myślę, że tu bardziej ślubne klimaty, bo też widzę po dodatkach. Ja jeszcze ich nie oglądałam, więc z Wami oglądam pierwszy raz. Spleciłam tutaj dłonie. Młoda para, mamy lampioniki, drzwi, mamy tutaj takie altaneczki, serduszko i takie bąbelki ładnie ubrane na zielono, co też trochę do tej kolekcji nas nakierowuje. Czekajcie, sobie to może tak odłożymy, ja to będę potem to oglądała. No i mamy już pierwszy arkusz, który jest pięknie zielony. I to nie jest taka zieleń, która, wiecie, bardzo przytłacza, jest taka ostra, mocno intensywna. Jest bardzo taka rozbielona, rozmydlona, pastelowa zieleń, która ślicznie komponuje się z tymi tutaj kompozycjami na bokach. One tak jeszcze tak się tutaj cienią fajnie. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I tu w ogóle wygląda to tak, jakby ktoś farbę kładł, wiecie, i takie smugi zostawały. Też to jest fajowe. A tu taki kontrastowy arkusz. Spójrzcie, jak sobie wygniecie, to tutaj jeden arkusz i tworzy nam kartkę. Bardzo kontrastowy arkusz, takiej ciemnej, zgnitej zieleni. Nie jest ona jasna, nie jest ona intensywna, nie jest taka rażąca po oczach. Piękny, ciemny taki zieleń. Ślicznie będzie się kontrastowało z papierami, będzie można ładne podbicia do kartek robić. I mamy arkusz numer 2. Trochę jakby łączka, przez środek jest taka pusta ta nasza łączka, jakby z polaną. Jaśniutka zieleń. Tutaj te przebicia są takie trochę jakby beżowe, bym powiedziała. No i te kwiaty góra, dół. Słuchajcie, to spokojnie, bardzo ładne. Tutaj są duże kwiaty, więc w albumie można z tego stworzyć fajną kieszeń, która będzie miała wyciągnięcie wzoru, co ja też bardzo lubię i już widzę, że tutaj fajnie to da radę, czy taka boczna kieszeń, czy taka po prostu dolna, tradycyjna, wyższa do takich większych albumów, jak najbardziej. I tu jest w ogóle takie przetarcia, trochę jakby takie imitujące złoto. Druga strona już bardziej jest taka kontrastowa, ta zieleń jest tu troszeczkę bardziej intensywna, co nie znaczy, że jest taka ostra, bo ogólnie muszę powiedzieć, że ta kolekcja jest w bardzo delikatnej zieleni, takiej pastelowej, no nie powiedziałabym, że pastelowej, ale też to nie jest taka soczysta zieleń, tylko taka jak lubię. Taka troszkę przytłumiona, nie narzucająca się, taka bardzo wpasująca się w różne klimaty właśnie. No i mamy po bokach kwiaty, tu jakby takie rozmyte akwarele farby. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Arkusz numer 3 to jest ta zieleń jakby lekko pomieszana tu z szarością. Fajnie ten szarość tak, mimo że szary, wiecie, taki jest bardzo kontrastowy, to on fajnie się tutaj łączy nam z tymi kolorami. Znowu mamy takie przebarwienie jakby złote i te kompozycje po przeciwległych stronach. Jak rozetniemy, spokojnie troszkę natniemy, jeżeli do albumu, w zależności jaki format. W kompozycjach, w kartkach jak najbardziej tutaj bez problemu świetnie będzie się sprawdzać. Strona odwrotna, piękna, jasna strona. Tutaj trochę kremu nam wyskoczyło, pomieszanego z taką szaro-zielonością. Bardzo fajnie to jest połączone ze sobą. No i takie złote krawędzie. To są basiki, słuchajcie, one zawsze wszędzie się nam fajnie sprawdzą. Z nimi nigdy nie ma problemu. Tutaj strona, to jest strona, za którymi ja tak nie bardzo przepadam. To nie są strony, które ja lubię, ponieważ nie lubię, kiedy jest dużo tekstu. Robiąc album mam z tym problem, bo potem zostają mi ścinki i muszę kombinować, żeby ten druk był, wiecie, jednak tak normalnie się układał. Przy kartkach myślę, że nie ma z tym takiego większego problemu, bo sobie potniemy tak, jak nam pasuje. Przy albumach już za tym tak nie bardzo przepadam. Te druki zawsze sprawiają mi dużo problemu, bo potem mnie to denerwuje trochę, jak mam do góry nogami. Czasem robimy gdzieś tam, tak, jak są takie delikatne druki, no coś może jak tu i gdzieś tam on jest trochę na odwrót, to tak mi nie sprawia, jakoś tak czasem przymknę oko na to. Natomiast jak jest taki bardziej intensywniejszy ten druk, to już to jest wszystko bardziej widoczne i trudniej jest to ukryć. Mamy tu środek jakby taki arkusz, taki, wiecie, papirus jakiś, tak bym mogła powiedzieć, bo to na takim beżowym fajnie tak imituje. No i kwiaty z jednej i z drugiej strony
kompozycja, ale jest też to taka strona, tak jak mówię, bardziej layoutowa, gdzie sobie zdjęcie wklejamy tutaj i pięknie ozdabiamy dookoła, jakby tło mamy zamiast stempli już gotowe, więc dla osób, które lubią layouty, będzie to na pewno idealne. Piękna druga strona, przepiękna, bardzo lubię taki klimat takich akwarelowych przejść, wiecie, przemyć gdzieś tu przebitek, troszkę cieniowania, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I to jest taka zieleń pomieszana troszkę z kremem, troszkę z szarością, troszkę z beżem i fajnie się to tutaj wszystko ze sobą łączy. Basicowa strona jak najbardziej. No i mamy kolejny arkusik, też taki trochę layoutowy, tak jak poprzednio. Duży arkusz. Słuchajcie, to już co mówiłam poprzednio, można rozciąć, można zrobić, wiecie, kartkę do środka, czyli z kontynuacją wzoru. W albumach też można bez problemu użyć takie arkusze, gdzie sobie wzór kontynuujemy i ładnie łączymy ze sobą. Myślę, że tutaj nie będzie z tym większych stresów, ale tak jak mówię, nie są to jakieś moje ulubione strony. Nie lubię, kiedy całe kompozycje i te elementy kumulują się bardzo na środku, ponieważ ja jestem bardziej taka albumowa i kartkowa, ale też dla osób, które lubią te formy takie bardziej twórcze, znaczy bardziej twórcze, nie mogę powiedzieć, że album czy kartka nie jest twórcza, no ale mam na myśli tu właśnie layouty, takie większe formy tworzenia. To słuchajcie, tak się zastanawiam, jaki byłby album taki 30×30. Ja kiedyś robiłam taki bardzo duży, on nie miał chyba 30 równe wtedy. Był trochę mniejszy, ale był bardzo bliski 30. No i tu piękne te kwiaty, śliczne są te kompozycje, w ogóle te kwiaty są prześliczne. No i znów mamy taką bardzo stronę kontrastową do tej poprzedniej, ale zobaczcie, jak ładnie one się łączą, czyli możemy zrobić jeden projekt, po prostu łącząc go od razu sobie tutaj z tłem z tyłu. Od krawędzi przez jasny do ciemnej zieleni bardzo ładnie się to tutaj ze sobą łączy. No i arkusz chyba, a tak, ostatni już arkusik, słuchajcie, i tu jest taki, ja mam problem z określeniem kolorystyki, ponieważ to jest, wiecie, pomieszanie zieleni z szarością, z bielą, z beżem, bardzo ładnie to tu jest rozmyte, przepiękny efekt kolorystyczny, wychodzi, bardzo ładnie to wygląda i ta kompozycja kwiatowa tu ładnie się nam układa, no i troszkę tego druku tutaj myślę, że do przegryzienia i tu Wam pokażę, o co mi chodzi właśnie z tym drukiem. Zobaczcie, piękna opcja do wyciągnięcia kieszeni, no ale już mamy tu do góry nogami, więc kieszeń musiałaby być taka pionowa w albumie. Dlatego tak nie jestem zbytnio ukochana w tych drukach, ale teoretycznie wiecie, no nie przeszkadzają mi, są potrzebne, bo też urozmaicają projekty. Nie znam, słuchajcie, chyba firmy kolekcji, która gdzieś tam tych druków by nie miała na tych swoich arkuszach. No i mamy zieleń taka tutaj pięknie jest jakby postarzana na krawędziach. Bardzo ładnie to wygląda z wzorkami, więc słuchajcie, nic nie chcieć więcej. Do tego mamy arkusz, słuchajcie, z kwiatami, czyli to, co ja kocham najbardziej. Uwielbiam kwiaty, słuchajcie, te wszystkie elementy, z których można kompozycję sobie pięknie składać. I tu mamy w zieleniach, może tak będzie najlepiej, i kremowe, czyli mamy takie kremowe opcje, bardziej takie, wiecie, że faktycznie takim bardziej dominującym jest ten krem i też bardziej, gdzie jest zieleń i one są dwustronne. Ktoś kiedyś powiedział mi, że to jest, gdzie jest takie podbicie tło do ploterów, ale wiecie, nie znam się do końca, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. W każdym bądź razie taką informację gdzieś tam wyhaczyłam od kogoś. Tak wygląda, słuchajcie, kolekcja Gentleness? Łagodność, a ja Gentleness. Słuchajcie, z tym angielskim. No i mamy znowu kolekcję 20×20 i ona ma 190 gram. To trzeba też pamiętać, żeby się potem nie zdziwić, że myślicie, że tu wszystko ma 250, 20 mają 190. Piękny namiot, taki ślubny, mamy banerki, mamy kolczyki piękne, ale takie kolczyki, słuchajcie, w kompozycjach wyglądają fenomenalnie. No i młoda para tutaj sobie pięknie sunąca. Więc widzicie, no ślub, komunia, to wszystko ze sobą są takie uroczystości bardzo łączące się, więc te papiery, ta kolorystyka ich bez problemu myślę, że jest do połączenia. I w małej kolekcji, która ma 250 gram, 15×15 mamy aparat, taką latarenkę i prezenciki do wycięcia. Więc tak jak mówiłam, w każdej z tych wielkości kolekcji te takie różne są te elementy. Co mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, tutaj
zestaw tych też do wycinania. 6 arkuszy, są dodatki do wycinania. Nie piszę gramatura, ale chyba 250. Też nie jestem pewna do końca. Na odwrocie, aha, też mamy aparacik, lampionik i prezenciki. No i tutaj, słuchajcie, mamy zestaw, gdzie są młode pary, obrączki, świeczki. Także wiecie, albo są sami panowie. Można sobie gdzieś tam, jak ktoś lubi takie elementy, wykorzystywać. Tu już jest bardziej przemawiający do mnie klimat, czyli mamy takie klatki z kompozycjami kwiatowymi, pierścionki zaręczynowe, są piękne babeczki, są też tutaj te banerki, nie? To się nazywa lampioniki i balony. Słuchajcie, piękne balony. No i też tutaj dziewczyny postacie. O, ja to tak mówię, postacie. Tutaj też bardziej postaciowy arkusz. Nie mój klimat, tak jak mówię, ale jest, słuchajcie, i też są starsi panowie i starsze panie, bardzo fajnie, słuchajcie, druchenki śliczne i prezenciki, i babeczki, i tak dalej, i tak dalej. Na kolejnym arkuszu mamy znowu tutaj trochę postaci, ale mamy też elementów, co mnie bardzo cieszy. I tu znajdziemy taki, wiecie, stoliczek, fotelik, szampan, altana, pierścionki, świeczki. Też są te kolczyki, ale ja takie kolczyki, wiecie, nie dopasuję, nie dokładam do młodej pani, ale jako elementy właśnie w kartce do takiego wydłużania kompozycji wyglądają obłędnie. Mamy kościół, mamy tu takie, no, samochodzik, mamy karetę i tym podobne elementy, łabątki. Słuchajcie, każdy, myślę, że znajdzie. I tu troszkę taka ciemniejsza strona, taka bardziej, jak to się mówi, nie steampunk? Steampunk? Steampunk. Steampunk. Będzie hasło 24, steampunk. Steampunkowe może bym, ale nie, bo steampunkowe mają jakieś trybiki, prawda? Ja tak tych, wiecie, nie poruszam się w tych rejonach, ale tak, no jak widzę, to mi się to kojarzy, ale jest tutaj już taka troszkę ciemniejsza strona, czy ciemniejsza strona ślubu. O rany, jak to usłyszałam, że tak, ciemniejsza strona ślubu tutaj jest. Chodzi mi o to, że są troszeczkę ciemniejsze kolory dla osób, które lubią ciemniejszy kolor i wykorzystywać go w pracach. Będzie to strona idealna, ciemniejsza strona ślubu. No, słuchajcie, no, jakieś tam troszkę ciemniejsze strony są, no nie da się ukryć, no ale bez przesady. No i mamy paseczki, słuchajcie, też do tej kolekcji piękne paseczki, słuchajcie, tutaj z pierścioneczkiem, mamy perfumiki, obrączki, kokardki, po drugiej stronie latarenki, aparaty, więc fajnie, że jedna strona taka, można sobie wybrać, tu kwiaty, a tu są akurat dwustronne. I te też, to są takie ładne kompozycje. I to wiecie, to już taki paseczek, nawet jeżeli ja na przykład dokładam w gratisie do jakiegoś zamówienia, to już jest fajne, bo z tego paska można coś zrobić. Nie lubię takich tych, gdzie są, wiecie, że jest po prostu pocięta jakby kolekcja. Zobaczcie, jak sobie przy scrapmasowym kalendarzu moje akwarele, słuchajcie, to jest samo zło. To w ogóle nie chce puścić mi niczym. Teraz to zdzieram dopiero paznokciem. Widzę, że paznokciem, może jak tu wezmę cif i tak to bardziej przeoram cifem, to zejdzie. I kolekcja ostatnia, Natural Beauty. Oj, i tu chyba ja miałam przedzielone to. Czekajcie, bo teraz nie wiem, żebym ja tutaj coś nie namieszała. To jest chyba z góry, nie? Nie wiem, czy nie namieszałam, się okaże. Jak Karolina mi napisze i mi ochrzani. Słuchajcie, kolekcja Natural Beauty. Znowu mamy 3 formaty, czyli 30,5, 23 chyba, nie? Tak, 23 i 15,2, czyli mamy duży, średni i mały blok. Na dużym bloku to samo 250 gramatura, 6 arkuszy i bonusik na odwrocie. Przepiękny bonusik, słuchajcie. Trochę się tu przemyca fiolet. Ja już patrzę, sobie zerknę, czy ja w ogóle gdzieś nie wylazłam z kamery, nie? Tak, nie aż bardzo, ale to jest taki fiolet, który ja mogę przetrawić. Mamy aparat, mamy zegary, lustro, wazonik, półka, okno. Słuchajcie, pięknie to wygląda, bardzo ładne. To są takie klimaty, wiecie, zwiewne, które można sobie... Ja bym tu powiedziała bardziej takim... Jak patrzę na to, taki żurnalowy klimat, vintage'owo-żurnalowy, taki, pewnie Ola Grzeszczyszyn będzie zadowolona z tej kolekcji, słuchajcie. No i odwracamy i jedziemy. Arkusz numer, no nie tylko Ola, ale tak po prostu Ola mi się przypomniała teraz. Zobaczcie, jaka przepiękna kompozycja jest tutaj stworzona.
to już jest gotowa kartka. Jak gdyby nadać temu przestrzenności, jakby były takie elementy do wycięcia, możemy to tylko podnieść trochę przepięknie skomponowany arkusz. Bardzo ładnie to wygląda, prześlicznie. To jest jakby gotowa kompozycja, jeszcze w ogóle ta klamerka tu. Piękne beżowości, jest tutaj przedruk, tu trochę takich kwiatów wychodzi, bardzo ładny klimat, w ogóle te kwiaty fantastycznie są tutaj dopasowane, przepiękne to jest. Arkusz na odwrocie jest dechowy i te dechy mamy takie beżowo-zielone, nawet gdzieś ten fiolet się tutaj przebija, ale ten fiolet jest bardzo subtelny, on nie jest taki, wiecie, mocny, intensywny, taki, że by mnie po oczach kłuł. Arkusz numer 2. No, powiem Wam, że ta kolekcja, jak tak oglądam, to tak najbardziej mnie kusi do tworzenia, bo tak wiecie, z tych pasteli, z tych romantycznych i subtelnych klimatów fajnie czasem wskoczyć trochę w taki, jak dla mnie, szalony, inny styl, mogłabym tak to nazwać. Mamy książeczki, tutaj wiecie, wazoniki z kwiatami i tak dalej, i tak dalej. Mamy zegar, bardzo ładnie to jest, słuchajcie, w ogóle te kompozycje tu są już gotowe, praktycznie tylko posklejać, praca gotowa. Na tyle, jakby się tak, wiecie, nam tu kawa rozlała, taki arkusz podarty, mamy trochę przedruków, pięknie to wygląda, bardzo ładne to jest. Arkusz numer 3. Tu mamy takie pomiarki, mamy taki beżowy z szarym, bardzo fajnie to jest ze sobą połączona, ta kolorystyka jest taka bardzo vintage'owa, naturalna. Vintage mi się zawsze kojarzy z takim brązem, ale niekoniecznie, bo wiecie, ten styl takich podartych kartek, taki journalowy, bardzo fajny, bardzo ładnie to wygląda, śliczne jest, bardzo mi się podoba. Coś będę chyba kombinować. Tutaj ten druk trochę, to jest piękne, podziarane, takie potargane koronki. Z tym drukiem sobie poradzimy. Zresztą tu jest piękna kompozycja, więc nie ma nad czym płakać. Arkusz kolejny, to już 4 chyba, tak? Dobrze liczę? Tak. Piękne pasy, pięknie to wygląda, wszystko tak wchodzi od góry, tutaj mamy jakąś kamienicę, tu mamy cudownie skomponowany element, to jest to, co ja tak mówię z tymi bilecikami, tak jak tam były takie mniejsze formaty, że jeden do drugiego można poukładać, można kwiaty, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda, jakbyście to wycięli, coś tu jeszcze przestrzennego do góry, kwiaty, troszkę gałązek i kartka jest gotowa, naprawdę są papiery, które bardzo mocno inspirują i już nas jakby nakierowują i widzicie, co z nich robić i to jest taka kolekcja właśnie, słuchajcie, kiedy ja na to patrzę, to już widzę, co bym tu dodała, jakbym to ułożyła, jakby to wyglądało. Bardzo ładna jest, piękna kolorystyka. No i ta tylnia część jest taka jakby z maszyny do pisania, takie przyciski, nie wiem, przetarte, przedzierane. No takie wiecie, no, journalowo-vintage'owe. Tu mamy taką bardziej zielną stronę, czyli mamy jakieś kwiaty, gałązki, roślinki. Słuchajcie, to wszystko jest wkomponowane tak sobie w tło, w ten druk i jak najbardziej taka podbiciowa strona, bardzo fajna. Tutaj już jest taki klimat bardziej koronkowy, ciemniejszy, od beżu przez brąz do takich tutaj zgnitych barw, ale bardzo ładnie to wygląda. Śliczne. Ciekawe, czy to jest jakoś składane, czy ktoś zrobił zdjęcie, bo wygląda fenomenalnie. No i znowuż to słowa strona, słuchajcie, ja już to widzę i mi się to tak podoba. Gdzieś tu przetarta koronka i te kompozycje są obłędne. To są takie bardzo journalowe. Tak mi się to kojarzy z takimi no właśnie wpisami, gdzieś bardzo ładnie to wygląda. Tu jakby trochę farbą pomaziane. Super. Naprawdę śliczne. No i tu mamy beżowo-zielono, nawet gdzieś tu ten fiolet się przebija. I jakieś od spodu jest to jakieś, wiecie, stary arkusz, jakieś coś wpisane, nawet to pismo takie. Dobra, kochani, tak wygląda kolekcja duża. No i mamy tradycyjnie kolekcję średnią o gramaturze 190 i rozmiarze 23 na 23. Na jej odwrocie mamy ten manekin, dobrze mówię to? Manekin jest z głową? Nie, jak to się mówi? Manekin chyba, nie? I tu z gorsetem są nitki, więc takie szyciowe rzeczy, jest miarka i ale ten tak z tymi guzikami jest obłędny, słuchajcie. I piękna parasolka. I to jest w tej średniej kolekcji. A w malutkiej zaraz się przekonamy. Ok. A w malutkiej mamy motyla i to są flakoniki chyba perfum, ale są bardzo ładne, śliczne. Bardzo ładnie to wygląda. No i kolekcja ma 15,2 na 15,2 i 250 gram. Chyba, czekajcie. Chyba tak, nie? Bo to było 250.
o ile mnie pamięć nie myli. Tak, 250 gram. I do tej kolekcji, słuchajcie, jest też taki duży arkusz. Aha, tu jest taki gładki. Zobaczcie, świetny. Fajnie to wygląda. I z okiennicami. Różnego rodzaju okiennice. Słuchajcie, nawet czerwona, nawet taka tutaj seledyn, szara. Seledyn, dobrze mówię? Niebieski. I vintage'owy klimat takich brązów. Super. Kto lubi okienka, czyli ja, będzie zachwycony. I jedziemy, słuchajcie, z tymi dodatkami. Ja już tak, wiecie, mam wszystko poukładane, żeby to ładnie... Czekajcie, o, mamy. Hello Beauty. Boże, Hello Beauty. Ja dzisiaj po prostu jeszcze jestem bez kawy. Natural Beauty Junk Journal. Widzicie, no ja czułam ten klimat, słuchajcie, journalowy w tym Junk Journal, czyli dodatki do Junk Journali. Ale ja myślę, że słuchajcie, nawet osoby, które Junk Journali nie wykonują, to ja już widzę, że to jest piękne i zaraz będziemy działać. Tu mam, o, księżycowe takie dodateczki, ale tutaj jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Piękne elementy, to są te bileciki, to są takie tagusie, to są, słuchajcie, no napisów angielskich nie używam, ale to jest fenomenalne. Uwielbiam takie dodatki, takie perełki, które pięknie w kartkach można wykorzystać. Dajemy to, dajemy tutaj, wiecie, mniejsze, wkładamy coś pod to, koronkę podrzemy. Fenomenalne. A tutaj jest, co tutaj jest? Słuchajcie, aha, czyli one nie są dwustronne, czyli tą drugą stronę mamy taką A, B, a czy to nie jest migowy, tak? Przecież się nie znam na tym, w ogóle jakieś alfabety, czcionki, czat, ale to jest fenomenalne, bardzo mi się podoba. Kolejny arkusz też wcale nie gorszy, słuchajcie, mamy z numerkami, tu jest papier taki już przedarty i w ogóle ta pomiarka taka fajna z cyferkami, świetnie to, wiecie, to w ogóle to są takie detale, z których można piękne kompozycje tworzyć. Ja jeszcze takiej wprawy w tym nie mam, ale będę się starać ćwiczyć, no bo wiecie, jak się nie ćwiczy, no to się nigdy nie nauczy, więc będziemy działać. Tu mamy z tej strony takie, no ale nie ukrywam, że bardziej ta strona mnie kręci, tu z nutkami, tu taka cudnie. Cudnie, zresztą zobaczcie, jak to tu jest ładnie ułożone, to co mówią. Jeden tak, drugi między gazetkami gdzieś to powkładane. O, Karolina, to jest piękne, naprawdę. I mamy karty. Karty, jest też taguś, tu wygląda jak badzik, to jest ten cyferblat z telefonu, takiego starego, to jest jakaś kartka, bilet, takie wiecie, no świetne. Można sobie też wzrok zbadać, a można też coś tu z Wielkanocą sobie pomyśleć. Ojejku, ale to chyba... Powiem Wam, wybrałabym tą stronę. Fantastyczna strona z kliszami z aparatu. Piękna. Czat. Tu są zwierzaczki. To nie jest zwierzaczki, owady i tym podobne. No, ptaki. Nie ma zwierzaczków. Ptaki są i owady. Nie są to moje ulubione elementy, jeżeli chodzi o tworzenie, więc na pewno skorzystam z tej pięknej strony linijeczki, bo jest naprawdę śliczna i bardzo mi się podoba, ale wiecie, no każdy lubi coś innego, więc tu akurat tu mamy takie księżycowe dodatki, przepiękne, też w ogóle fajnie to wygląda, ta klamerka tutaj sztosowa, a tu mamy stronę czarną z zadrukami. Czekajcie, bo ja już teraz nie wiem, czy się rozpędziłam, czy ja tu mam jak... A nie, ja tu mam przedzielone. Boże, jak czaskają tymi drzwiami. Przepraszam Was bardzo. Kolejna strona, to jest strona z takimi dodatkami tutaj jakby metale. Znowu mamy ten z telefonu, znowu mamy trochę klisz, badziki, takie dodatki, ptaki, karteczki, tagusie, motylki, takie wiecie... troszkę straszniejsze rzeczy, a po drugiej stronie tak jakby wyrwana właśnie kartka z Art Journala, czyli już poskładana. To wygląda fenomenalnie. Słuchajcie, ja nie robię journali. Byłam zachwycona tym, który wykonała Ola na Scrapmasie i powiem Wam, że tak ciągnie mnie, żeby tak twórczo się wyżyć, bo ten journal to właśnie jest takie twórcze wyżycie się troszeczkę. Nie do końca mnie ta forma przekonuje, ponieważ ja wolę zdecydowanie taki bardziej tradycyjny album, ale coś ciągnie mnie do tego, żeby tak sobie, wiecie, jak to się mówi, twórczo poszaleć, prawda? I spróbować czegoś innego. I tu mamy, słuchajcie, jeden zestaw i to jest zestaw właśnie Junk Journal, błędny, a drugi zestawik, to jest chyba taki zestaw już po prostu do kolekcji, taki po prostu Natural Beauty, elementy do wycięcia i też mamy 6 arkuszy. Aha, po odwrotnej stronie jest gorsecik, a jakiś liczny kubeczek i latarenka. No i jedziemy. Moje ukochane okiennice, książki, słuchajcie, konewki. Zaczyna się rok szkolny, dzień edukacji. Aha, rok szkolny, Boziu, mamy koniec roku. Skąd ja się urwałam? Słuchajcie, ja nie wiem, co się ze mną dzieje.
Ja już jestem gdzieś indziej w ogóle myślami. Postacie jakieś też tutaj znalazłem. Mamy pieska, kotka, książkę. Koniec roku. Ja w ogóle, no, ale mamy koniec roku, ale kalendarzowego, a nie szkolnego. Są książki, tutaj dziewczynka się tak uczyła, że zasnęła, jest maszyna do pisania, jest dzbanuszek, ale ładny taki zestaw takich starych listów znalezionych na strychu, maszyna, zegar, bardzo ładne elementy, słuchajcie, takie wiecie, żeby sobie gdzieś wkręcić do kompozycji, uzupełnić. Kapelusz. Troszkę, tak powiem Wam, nie przepadam takimi maluśkimi całkiem elementami, bo on jest tak malutki, że akurat w pracy trudno potem mi jest go gdzieś, ale może być jakimś takim detalem, gdzieś tam sobie glossy podbarwić. Wolę zdecydowanie takie większe, ale czasem takie małe też gdzieś tam potrzebujemy. Szukamy czegoś, żeby gdzieś tam wepchnąć do tej kompozycji. O, tu już widzę, że to są moje ulubione klimaty, czyli mamy koperty, mamy słoiczki, buteleczki. Słuchajcie, ja w ogóle koperty, słoiczki, buteleczki, drzwiczki, jakieś okiennice, latarenki. To są takie piękne elementy, z których można tyle wyciągnąć. W ogóle to tu zobaczcie. Mimo że ona jest taka mniejsza, to pięknie to wygląda. Bardzo ładna. No i arkusik, słuchajcie, z balonami. Ja tak coś, wydaje mi się, że Karolina chyba lubi różowy kolor, bo zauważyłam, że w wielu kolekcjach gdzieś ten różowy zawsze jest przemycany i za to uwielbiam Cię, Karolina, bo ja uwielbiam zielony, różowy. I to jest takie fajne przełamanie, że gdzieś tam wytkniemy sobie taki element, piękny aparacik. Tu mamy takie różne elementy, jak widzicie zresztą, więc cóż tutaj gadać. I jeszcze jedne, czyli mamy, o jakoś, no i właśnie budki też są przeurocze do takich, wiecie, kompozycji. Zresztą wiecie, bo ja bardzo często wykorzystywałam w swoich pracach. No i jak widzicie, takie elementy, mamy biblioteczki, mamy postacie, pianino. Superowe. I to jest, słuchajcie, ten zestaw właśnie taki elementami drugi. A to są jeszcze osobno dodatkowo arkusze. Się wycwaniłam. Słuchajcie, pięknie sobie to podzieliłam, bo wyczaiłam się, żeby wreszcie czytać kody. Jak nie jesteście pewni, to tutaj jest Natural Beauty, czyli jest, wiecie, oznaczenie, że to jest z tej kolekcji. Przepiękne kwiaty. Może tu będzie je bardziej widać, nie wiem. Mamy i w ciemniejszych takich brązach i mamy w takich bardziej jasnych. Można ładnie połączyć. Pięknie się to będzie ze sobą komponowało. Drugi, tu już jest ta lewa strona, takie piękne to jest, słuchajcie, jakieś dżinsy, materiał, takie przetargane koroneczki, guzik. A po drugiej stronie mamy taguśki. Tagi z takimi, wiecie, albo takie przeszyte, jakby ze skóry zrobione. Bardzo fajnie wyglądają, ale ja myślę, że ja bym się skusiła na ten taki tutaj koronkowy element. No i ostatni arkusz z tych dodatków tutaj większych to są takie jakby karty do journalingu właśnie, albo wiecie, gdzie wsuwam, dobrze mówię chyba, nie? I tu gdzieś w środku takie tagusie wkomponowane. Mamy napis o album. Fajnie, że to brzmi bardzo polsko. No i taki dodateczek, bo ja takich, wiecie, angielskich słów w ogóle nie korzystam w moich pracach. No i tutaj, mimo że to pewnie angielski, to akurat brzmi też tak po polsku, tak więc mamy super dodatki. A jeszcze są paseczki i w paseczkach, słuchajcie, są cyferki. Świetne, urodziny, zawsze można fajnie wkomponować, są takie większe, są mniejsze, więc można to super ogarnąć. I jest też alfabet, a tego nie zauważyłam przedtem. I mamy alfabet, mamy literek A więcej, więc fajnie, bo to troszkę też potem ułatwia sprawę. Mamy duże litery, fajowsko. Jest też jest też paseczek z książeczka. To są, słuchajcie, elementy, które zawsze nam będą pasować, zawsze gdzieś wetkniemy, zawsze gdzieś się wkomponują. To znowu jest, przepraszam, ten zestaw listów. Mamy książki, dobrze mówię. Mamy prezenciki, pięknie to wygląda. I tu są motyle z pozdrowieniami dla Edytki. Mamy motylki. Ja z pewnością skorzystałabym bardziej z tej strony. Tu są takie księgi otwarte, na których można coś, słuchajcie, pięknego sobie potworzyć, albo może być taką bazą i na niej coś budować. A po odwrocie mamy kapelusz, książki, jakieś radyjko, okulary, aparat. Jest dziewczyna i maszyna do pisania. Tu mamy dni tygodnia wypisane na takich metkach jakby. Tagusie, ramka i po drugiej stronie znowu Vintage Travel. O, to jest świetne, takie lubię. Wiecie, a jeszcze jak tu można kaboszona przyłożyć sobie i zrobić takiego, oj, pięknie. I to jest, słuchajcie, też do kolekcji Natural Beauty. I jeszcze jest jedna taka, nie wiem, czy to jest nowość w Alchemii.
Tak nie umiem teraz skojarzyć, czy był już taki pakiet właśnie z liśćmi. Mamy leaves, czyli listeczki. Słuchajcie, listki zawsze się przydadzą, prawda? Lubimy w kompozycjach, zawsze te kompozycje ubogacają. Na odwrocie mamy takie gałązki, ale piękne, takie już wiosenne. Mamy gałązeczki i tu mamy, słuchajcie, 4 arkusze 190 gram. 190 gram i mamy arkusik numer 1. Te liście są, tu jest piękny kolor. To jest taki kolor, który nie jest, słuchajcie, ostro zielony, taki intensywny, trawiasty, taki, wiecie, po oczach dający. Co za tym idzie, te liście dopasujemy do większości projektów, bo są takie stonowane, bardzo ładne są. Świetna wielkość listeczków, super. Mamy ich w 2 rodzajach, te takie jakby trochę bardziej akwarelowe, te troszkę takie mniej, a po drugiej stronie taka trawiasta zieleń. Kolejny arkusik to są liście brązowe, do takich bardziej vintage'owych prac, takich bardziej, wiecie, a one są, tak, bo patrzę teraz, one są wszystkie takie same, od największych do najmniejszych, więc superowo. No i też mamy taką zieloniutki tył. Te są przepiękne, cudowna zieleń, taka zieleń, która już tak lekko wchodzi, wiecie, mocno pomieszana z beżowym, ale jeszcze ma ten swój taki zielony tam, wiecie, ognik w sobie. I od dużych do małych i pięknie one są takie wyciągnięte, więc do kompozycji rewelacja. I tu taki ciemniejszy arkusz. No i tutaj dla fanów bardziej takich intensywniejszych, trawiastych kolorów, takich, ja mówię trawiasty, co mam na myśli, bo trawa teraz jest też taka już żółta prawie, bo mamy zimę już na karku, ale chodzi mi o to, że to jest taki kolor bardziej intensywnie zielony. Więc sobie tylko, słuchajcie, zerknę i widzicie, tak sobie myślę, mateczko kochana, nie spojrzałam, czy mi w ogóle aparat nagrywa. No i tył, a ładny tył. I to jest taki jakby dodatkowy zestaw. I tak jak mówię, nie jestem pewna, czy Alchemii wydawało już takie zestawy listkowe, ale chyba nie, bo tak sobie myślę, że gdyby to był jakiś kolejny, to coś może by tu było oznaczenie jakieś, ponieważ żeby się to nie myliło, no to zawsze producenci sobie rozdzielają w ten sposób. No więc mamy, słuchajcie, 3 kolekcje, jeszcze przypomnijmy sobie Natural Beauty, kolejna tutaj, już ją zabieram, słuchajcie, bo mi się przyssała do biurka, przepraszam was, I Believe i Gentleness, czyli łagodność. 3 kolekcje, 2 bardzo ze sobą spójne, bym mogła powiedzieć, bo jestem pewna, że bez problemu te 2 kolekcje ze sobą można połączyć i jeszcze bardziej uatrakcyjnić swój projekt, bo one są niby jakby różne kolekcje, a jednak mają ze sobą coś wspólnego. Myślę, że te kwiaty tak troszeczkę się różnią między jedną i drugą, ale to też może być na plus. Tu bardziej klimat przebijał nam taki ślubnej uroczystości, tu kościelnych typu ślub. Ślub też jest kościelny, ale chodzi o komunię i tym podobne. No a tu już taki bardziej vintage'owy, journalowy klimat, który uderzył mnie mocno w serce. Ten Natural Beauty, myślę, że my sobie na pewno, słuchajcie, będziemy z tym działać, bo jestem bardzo ciekawa tego doświadczenia, bo jest przepiękna ta kolekcja. Wszystkie mi się podobają, ale ta moje serce skradła. To jest mój numer 1. Także, moi drodzy, tak wyglądają wszystkie kolekcje. Jeżeli ktoś jeszcze się wahał albo nie widział, ja tak z opóźnieniem działam teraz po Scrapmasie, ale cieszę się, że nowości mogłam Wam pokazać i bardzo też dziękuję Karolinie za tę możliwość. Jest mi bardzo miło. No i będziemy na pewno tworzyć, słuchajcie, z tej na 1000%. Z tymi będę się zastanawiać, bo tak jak mówiłam, zbliża się wiosna, może nie tyle, ale ja myślę już o boksach inspiracyjnych, tych wiosennych, bo one będą pojawiały się w lutym, więc no trzeba już teraz, trzeba już teraz, słuchajcie, o tym myśleć. W każdym bądź razie, no na pewno sobie tutaj zajrzymy i będziemy coś z tym działać. Zapraszam, jeżeli coś wpadło Wam w oko. Jestem ciekawa Waszych opinii. Ja jestem zachwycona Natural Beauty. Przepiękna jest. A jaka Wasza ulubiona? Widzieliście już? Mieliście? A może macie już te kolekcje? Jestem bardzo ciekawa, co stworzylibyście fajnego z tych kolekcji i która, tak jak mówię, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Idę zaparzyć sobie kawkę. Może się obudzę wreszcie. Także ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego razu. My będziemy się widzieć. A nie wiem jak te filmy poukładam. Także ściskam Was mocno. Do zobaczenia. Pa, pa.